Wybór piłek do żonglowania to nie lada wyzwanie. Jest ich tak dużo, że od samego przeglądania katalogu może głowa rozboleć. I właściwie to czym różni się taka piłka do żonglowania od piłki do tenisa albo mandarynki? Podpowiem, że możesz nauczyć się żonglować wszystkim, co da się podrzucić. A zadaniem piłek do żonglowania jest maksymalnie Ci to ułatwić. No dobra, ale jaką piłkę wybrać? Najprościej byłoby im powiedzieć, wybierz tą, która najlepiej leży Ci w dłoni. Ale to nie do końca byłaby prawda. A poza tym pewnie kupujesz przez internet. A na ekranie to ta piłka i ta piłka i ta piłka pewnie wyglądają bardzo podobnie. A szczególnie te dwie. Nie bój się, za chwilę wszystko będzie jasne. Wybrałem tutaj kilka różnych najpopularniejszych modeli i na ich przykładzie pokażę Ci różnice, wady, zalety tych rozwiązań. Na początek piłki typu Rusałka. Rusałka Pro to nasz taki najpopularniejszy model i w ogóle to jest jedna z najpopularniejszych piłek w Polsce. Charakteryzują się taką jednorodną budową, kulistą, cienką ścianką i luźnym wypełnieniem. To są piłki typu Grzechowska. Co jest takiego w nich nadzwyczajnego? Dlaczego je tak polecam? Już mówię. Jeśli upuszczę taką piłkę, to zacznie ona uciekać na różne strony. Ale jak ją podrzucę, to się będzie zatrzymywać. Niezależnie jak łapię, nie muszę ściskać, ona się po prostu przykleja do dłoni. Jest to szalenie ważne i bardzo duże ułatwienie, szczególnie dla osób, które zaczynają żonglerkę, zaczynają tą swoją przygodę. Dodatkowo Rusałki mają wbudowany hamulec. Jak upuszczę taką piłkę, to ona się bardzo szybko zatrzyma. Dla porównania wezmę inną piłkę i zobacz, co się dzieje. Jakbym nie rzucał, to piłka bez hamulca po prostu leci i pewnie ląduje pod szafą czy pod łóżkiem. Dodatkową zaletą jest jej cena. Piłki Rusałki są jednymi z tańszych piłek, więc często pewnie wybierane są na początek, ale też zaawansowane osoby także je lubią. Zupełnie innym rodzajem piłki jest piłka typu Gniotka. W tym przypadku mam tutaj w ręku Gniotka 120 gram, ale są też inne piłki jak Gniotka Brzydula. Co to jest za rodzaj piłki? No to są takie woreczki, w których zaszyte są albo jakieś nasiona, albo tak jak w tym przypadku granulat plastikowy. Mają one super właściwości osiadania. No po prostu czy podrzucę, czy upuszczę, zawsze się świetnie przykleja. Jeśli chodzi o hamulec, to bywa różnie. To znaczy, jeżeli wybierzesz taką jak ta piłka Brzydula, taką oklapciałą, to ona będzie się bardzo dobrze przyklejać i hamować. Taka bardziej nabita, no będzie miała trochę inne właściwości, jeśli chodzi o otoczenie, ale za to w powietrzu będzie bardziej kulista, tak jak ziemniak czy worek tego fasoli. Co jeszcze jest takiego wspaniałego w tych piłkach? To, że jak mam pełną dłoń tych piłek, a chcę żonglować jeszcze jedną, to mogę je ścisnąć i mieć miejsce na kolejną. A jak już mam kolejną, to mogę jeszcze jedną złapać, tak końcówką palca. Albo na szczycie, no nie wiem. Te piłki są świetne, jeśli chodzi o bicie rekordu, bo łatwo jest wyrzucić dużą ilość piłek, ale trudniej jest złapać tą samą ilość, którą się wyrzuci. I ten problem zaczyna się od samego początku i się nie kończy. Więc piłki typu Gniotka pomagają w biciu rekordów, ale też są świetne dla osób, które startują, bo po prostu bardzo łatwo osiadają na dłoni i są wygodne do chwytania, nawet jak mamy ten chwyt jeszcze nie wprawny. Z drugiej strony są piłki sceniczne, albo z angielskiego stage. Piłki sceniczne, w przeciwieństwie do Gniotek, są pięknymi kulkami, bez szwów żadnych, czy bez jakichś widocznych kapsli. Są to jednorodne, puste w środku, lecz ciśnieniowo nabite, czasami bardziej miękkie lub twarde, bardzo tak równo latające, mają przewidywany tor lotu, jak i ruchu. To znaczy, że jak upuszczę, to ona będzie się po linii prostej toczyć. Świetne, prawda? No właśnie nie do końca. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę
z żonglerką, to za tymi piłkami będzie trzeba bardzo dużo chodzić. Ale jeśli chcesz się uczyć żonglowania nie takiego klasycznego, ale na przykład chcesz połączyć to żonglowanie klasyczne z żonglerką kontaktową, no to tutaj jest ten rodzaj piłki jest dobrym na sam początek, chociaż są też i lepsze. Na przykład piłki hybrydowe. Jest ich sporo, tutaj pokażę dwie. O, wyglądają identycznie, ale to są zupełnie różne piłki. To jest SRX. SRX, czyli inaczej miękka rusałka. Dlaczego miękka rusałka? Już tłumaczę. Ma w środku luźne wypełnienie, tak jak w przypadku zwykłej rusałki, więc tak samo ma łatwe osiadanie i wbudowany hamulec. Jest piłką, która się ugniata, tak jak gniotka, oraz normalnie wygląda bardzo podobnie do piłki scenicznej. Trudno znaleźć różnicę, no tutaj zdradza ta kropeczka. O. Ta piłka łączy naprawdę te wszystkie cechy w jednym. Oczywiście nie jest najlepsza w każdej z tych dziedzin, ale jest super, bo można ją ścisnąć, w powietrzu jest kulką i wiemy, gdzie poleci, i ma wbudowany hamulec. Drugim rodzajem piłki jest piłka SIL-X. SLX, SIL-X. SIL-X w środku ma silikon, czyli jest bardzo podobna konstrukcja, tylko zamiast luźnego wypełnienia sypkiego ma płynne wypełnienie. Co daje ten silikon? Daje to, że piłka toczy się po linii prostej, jest ona trochę bardziej sztywna i świetnie sprawdza się przy łączeniu żonglerki właśnie klasycznej z taką kontaktową, gdzie chcemy przetoczyć piłkę po sobie. To jest przykład właśnie takich dwóch hybrydowych piłek. Jak już wspomniałem o żonglerce kontaktowej, no to pokażę coś dedykowanego do niej, czyli kuli do kontaktu. Jest ona zrobiona z akrylu i nazywana jest często akrylem. I w przeciwieństwie do kuli szklanej, po upadku nie rozbije się na 1000 kawałków, jest to dużo bardziej wytrzymalsza, ale nie będę demonstrował tutaj wytrzymałości. Czym bardziej przezroczysta, tym lepiej, bo wtedy działa ta magia izolacji i manipulacji. Przy wyborze takiej kuli ważna jest wielkość dłoni, więc tutaj trzeba troszeczkę przy tym przysiąść i się zastanowić. Chodzi o to, żeby zmieściła się na dłoni tak, żebyśmy mogli ją swobodnie trzymać, a żeby też na nie nie wpadała między palce, to raz. Dwa, trzeba pamiętać o tym, że czym większa kula, tym więcej waży. No i pytanie, ile masz siły, bo takie duże kule mogą ważyć prawie nawet kilogram. Więc trenowanie taką 900-gramową kulą to bardzo szybko się kończy, więc po prostu zmęczeniem. Więc polecam na to zwrócić szczególną uwagę na rozmiar i na wagę, która będzie odpowiednia dla Ciebie. Kolejnym właściwie bajerem, można by powiedzieć, jest taka oto piłka. Dlaczego bajerem? Bo świeci. Super bajer, ale nie tylko, bo żonglując taką piłką, uruchamiamy zupełnie inną część umysłu, taką bardziej kreatywną, i tutaj już nie jest istotne, ile wyrzucimy, jak szybko, jak wysoko, tylko często możemy popłynąć w kształty, możemy coś narysować, możesz popróbować rysować w powietrzu różne kształty i dzięki temu zupełnie inaczej podejść do żonglowania. Bardzo polecam posiadać taką w swoim zapasie. Takim częstym pytaniem, które dostaję od początkujących, jest, jaki kolor piłki wybrać na początek? Jakie się najbardziej sprawdzają? Od razu odpowiem, że jeśli chodzi o początek, to ja osobiście polecam różne kolory i najlepiej je zmieszać, tak żeby były w zestawie, każdy był inny. Ułatwia to na przykład liczenie, gdy liczę tylko jeden kolor i nie muszę myśleć o każdej, albo wykonywanie jakichś trudniejszych technik, gdy muszę to wszystko sobie rozpisać, a dzięki temu widzę, że na przykład jedna piłka zawsze inaczej leci i mogę sprawdzić, czy nie robię błędu. Więc na początek polecam piłki w różnych kolorach.
Ja osobiście, tak podzielę się z Tobą, lubię z tych wszystkich piłek, co pokazałem, najbardziej lubię rusałki lub SRX-y, czyli te miękkie rusałki. To są moje ulubione piłki i nimi najczęściej żongluję. Mam nadzieję, że pomogłem Ci dokonać najlepszego wyboru. Jeśli nadal masz pytania i wątpliwości, napisz do nas. Bardzo chętnie pomożemy dobrać najlepsze piłki dla Ciebie.